ikona przedstawia najlepiej, jak potrafimy sobie wyobrazić, byt abstrakcyjny. Ona z jednej strony jest formą przypomnienia historii, ale z drugiej strony jest formą odnoszącą nas do przyszłości, do zbawienia. Ikona jest taką drogą do poznania Boga i też drogą w naszym osobistym rozwoju. Malarstwo właśnie potrafi dotrzeć do takich regionów, o których nie możemy mówić w sposób intelektualny. Bóg jest poza czasem i Bóg jest poza przestrzenią i Bóg jest po prostu bytem abstrakcyjnym, który w jakiś sobie sposób wyobrażamy. Ikona jest świadectwem świata przemienionego, świata duchowego. Stanowi objawienie Boże. Ikona rodzi się z liturgii, jest aktem od początku do końca liturgicznym. Każda ikona jest cudotwórcza. To zależy, kto i jak przed nią się modli. Ikona ukazuje świat przemieniony. Jest zawsze czymś więcej niż samą sobą. Jest widzeniem nieba. Ikona bowiem nie przedstawia, ale objawia. Sama jest obecnością i wspólnotą. Cały wystrój cerkwi jest uosobieniem rzeczywistości transcendentnej i tej zasadzie podporządkowany jest program ikonograficzny cerkwi. Przestrzeń naszego świata staje się dzięki ikonie przestrzenią świata innego, którego jedynym Panem jest Chrystus, będący żywą ikoną miłości Boga. Jest faktem, że ze wszystkich kampanii, można to tak określić, dogmatycznych w całej historii Kościoła pierwszego tysiąclecia, konkretnie Kościoła pierwszych 7 soborów powszechnych, tylko zwycięstwo nad ikonoklazmem nazywa się triumfem prawosławia. Można powiedzieć, że ikonoklazm był największym kryzysem w historii Kościoła. Później on się w różnych periodach zaznaczał z różną siłą, ale szczególnie miał swoje intensywne na tych ziemiach, intensywny swój przebieg w wieku XVII. No i ze względu również na silną okcydentalizację sztuki i latynizację zaznaczył się na naszej ziemi podlaskiej w Polsce. To nie był kryzys, to były po prostu ówcześnie panujące tendencje. To było wszędzie. Świat tak funkcjonował. Bardzo często wzorami do ikon były odbitki graficzne wędrujące po całym świecie zachodniej i wschodniej Europy. Dawały one możliwość opierania się na wzorcach opracowanych przez rytowników. Malarze bardzo często dodawali do tego tylko kolor. Mieli gotową, opracowaną kompozycję, na której po prostu wyrastał szereg wizerunków. I prawda jest taka, że od wieku XVII było to bardzo powszechnie stosowane. Zaczęła nosić znamiona sztuki, ale sztuki, która jest sztuką cielesną, która jest wypełniona cieniem, która nie ma swoich aspiracji bycia boską sztuką. To były ckliwe obrazki niejednokrotnie, aniołki z różowymi policzkami, przesycona złotem. Ikonostasy XIX-wieczne miały proporcję większą białej farby i drewna niż same ikony. Zatem jaka to jest wypowiedź? Jeżeli my patrzymy na wykwintność, na dekoracyjność tych ikonostasów, na złoto kapiące stamtąd, a nie na samą ikonę, która nas prowadzić ma do wieczności. Nawet w tych bardzo kanonicznych wzorcach, na przykład u starowierów, widoczne są wpływy barokowe, klasycystyczne. To wszystko w tych ikonach można odnaleźć. Pomimo zachowania kanonu przedstawieniowego, takiego, w którym chociażby lica maluje się od ciemnego do jasnego, tak? Czyli z takim pełnym poszanowaniem, powiedzmy, kanonicznego oddania karnacji, cały anturaż okoliczny, otaczający postaci świętych po prostu był zgodny z tendencjami, które panowały. Nie myślano o ikonach. Malowano ikony, spisywano tak jak w naturalistycznym, portretowym takim stylu.
Tego było po prostu mnóstwo. To były właściwie rzeczy nie do zatrzymania. Dużo tego typu wizerunków zachowało się po dzień współczesny w podlaskich świątyniach. Gdyby nie podpisy, inskrypcje cerkiewno-słowiańskie, to właściwie mielibyśmy do czynienia z obrazami, które sprawdziłyby się na pewno i w kościele. Bardzo, bardzo często było to tak, że wizerunki po prostu były dalekie od kanonicznej ikony. Ja myślę, że one powinny pozostawać, dlatego że one są przepełnione modlitwą tych wiernych, którzy tam byli, historią. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś dekoracje, większenia, to nie, to trzeba likwidować. Pamiętam w cerkwiach, na ikonostasach i na ścianach ikony były upiększane z papieru firaneczki robione było, tak, widać tylko nosek świętego, tak, a dookoła kwiaty. Ikona nie potrzebuje dekoracji. To jest nierozumienie ikony. Dominuje nastawienie i supremacja etyki nad mistyką i nad estetyką. Taka sytuacja jest szalenie niewygodna dla artysty w kościele i czuje się niepotrzebny. Etyczny jest psychologicznie mało wrażliwy na wartości estetyczne i wartości mistyczne. Porządny człowiek nie lubi sztuki. Bo sztuka mu wywraca wszystko do góry nogami. On lubi mieć poukładane od pieca wszystko tak, żeby dokładnie wiedział w każdej sytuacji, co ma myśleć i jak ma postępować. Sytuacja sztuki, piękna, liturgii i mistyki w kościele jest niewyraźna. Odrodzeniu kanonicznej ikony inicjatywa powstała w Związku Radzieckim. To z powodu restauracji ikon. Traktowana ikona wręcz była jako czarna deska, bo nic pod tymi warstwami nie było widać. Dzięki pracy konserwatorów zabytków ujawniła światu swój koloryt, swoje wspaniałe barwy, a przede wszystkim ujawniła swoją treść jako pewną wypowiedź teologiczną. Bardzo dużo wydawano albumów odrestaurowanych ikon i fresków i ja również korzystałem z tego. Oni nawet nie wiedzieli, że robią dobry uczynek dla cerkwi. Odnowienie ikony, co się dokonało również poprzez działalność emigracyjną wybitnych ikonografów i teologów, którzy wyjechali na emigrację, szczególnie do Francji, Stanów Zjednoczonych, również do Niemiec. Powstanie Instytutu Sergiusza, świętego Sergiusza w Paryżu, działalność tamtejsza teologów Bułgakowa, Trubieckoja, Uspieńskiego, Kruga, powstanie nowego środowiska ikonograficznego zaowocowało nową myślą teologiczną i ona szczególnie w Polsce dała o sobie znać poprzez działalność Jerzego Nowosielskiego i Adama Stolony-Dobrzeńskiego. Sztuka sakralna w PRL-u właściwie nie jest prawie w ogóle zbadana. My czasem myślimy, że wtedy była jakaś taka czarna dziura i w ogóle nic nie malowano, w ogóle wszystko było zakazane. Tymczasem to nieprawda i przez cały czas powstawały polichromie, zarówno w kościołach katolickich, jak i w cerkwiach. Oczywiście z różnym efektem i nie tak wiele, ale zachowało się trochę przykładów. I jak się mówi o sztuce sakralnej w PRL-u, to trzeba pamiętać, że to wszystko było takie półoficjalne, że tak naprawdę to się rozgrywało poza kontrolą władz, poza kontrolą służb konserwatorskich, muzealnych i dlatego też losy tych realizacji i tej sztuki są takie burzliwe potem. To jest też czas, kiedy niewiele jest tak wielkich autorytetów duchowych, inicjatyw, motywacji i pojawiają się stopniowo osobowości, które zaczynają tworzyć tą nową rzeczywistość, które odczuwają pewną potrzebę i zaczynają sobie uświadamiać też, że ta sztuka, że ten obraz ma nie tylko funkcję
jakoś dekoracyjną, a rzeczywiście pełni pewną funkcję liturgiczną, nie tylko jako obraz towarzyszący liturgii, ale faktycznie jako część liturgii. Najsłynniejszym i najbardziej aktywnym wtedy malarzem wnętrz i dekoracji cerkiewnych był Adam Stalony-Dobrzański i to on wciągnął Nowosielskiego jak gdyby do realizacji polichromii i malowali wspólnie zarówno w kościołach katolickich, jak i w cerkwiach. Tam w tej ekipie właśnie takiej prawosławnej, można powiedzieć, było też więcej malarzy. Był Bogdan Oleszko, nieżyjący już, był właśnie pan Grygorowicz, architekt, ale początkowo pomagał im przy polichromiach. Ci dwaj artyści właściwie inicjują ten fenomen, który dzisiaj nazywamy odrodzeniem prawosławnej ikony w Polsce, czy też narodziny polskiej ikony w XX wieku. Stali się osobami, które ikonę wyniosły na właściwe jej miejsce. Ujawniły jej podstawową wartość, szczególnie wartość kultową, wartość teologiczną, ale i również wartość artystyczną. Wspaniałe realizacje, chociażby w Gródku, w Michałowie, w Bielsku Podlaskim, w Hajnówce. To życie czasem było bardzo bogate. Organizowano różne obozy ikonograficzne, różne spotkania, konferencje na Grabarce czy potem w Bielsku Podlaskim. To miało czasem taki fachowy i praktyczny wymiar. Wokół nich zbierają się studenci, którzy zaczynają również tworzyć mniej więcej podobnie, szukać mniej więcej w tym samym kierunku. Wśród tych kilku osób naturalnie postać ojca Leoncjusza ma szczególne znaczenie, ponieważ ojciec Leoncjusz tak naprawdę dokonał fenomenalnego dzieła stworzenia takiego miejsca, takiego środowiska, kształcenia ikonografów. Wtedy zaczęło się odrodzenie ikony u nas w Polsce, dopiero wtedy. Lubiłem malować pejzaże i portrety, malowałem i ikony malowałem też. A jak już byłem w akademii, to wtedy zapoznałem się teologicznie z ikoną bardzo dobrze. Profesor Nowosielski, pan profesor Stalony-Dobrzański byli przyjaciółmi mojego profesora, księdza Jerzego Klingera, który po prostu mnie zapoznał z tymi osobami. Bywałem u nich w Krakowie i mieszkałem tam pod ręką profesora Nowosielskiego. Zacząłem praktykować, rysować początkowo, potem pisać ikony. Może w stylu Nowosielskiego trochę, tak. Ja jemu wysyłałem pracę, on mi korekty przesyłał. I to tak się zaczęło. Tak. Oficjalnie tak bałem się to robić, dlatego że myślałem, że ta ikona to już taka starodawna, niemodna. A jak zobaczyłem w praktyce, że takie ikony już wprowadzają do cerkwi, a to w Finlandii zobaczyłem właśnie tak. To wtedy zorganizowałem obozy ikonograficzne, które pierwsze obozy prowadziła Finka, Helena Nikkanen, a potem już z Rosji ikonopisty i z Finlandii też byli. I tak w 1991 roku powstała szkoła ikonograficzna. Pomysły na powstanie szkoły, która jeszcze miała wtedy miejsce, swoją siedzibę przy parafii świętego Michała Archanioła. Późniejszy zamysł powstania nowej całkiem placówki przy ulicy Dobiarzyńskiej, gdzie projektowano monastyr świętego Mikołaja i tam miała się ta szkoła pomieścić. Ze względu na urealnienie tych planów szkoła pomieściła się w swojej siedzibie już docelowej przy ulicy Żwirki Figury.
w byłym szpitalu, a późniejszym przedszkolu. Drewnianym budynku, nieco już wiekowym, ale mającym swoją duszę i swoją strukturę, która nadawała się. A więc była tam i sala audytoryjna, mała galeria ikon, 3 pracownie, biblioteka. To wszystko, co było niezbędne do przeprowadzania nauczania. Mieliśmy taką możliwość i taki dar od Boga mieć bardzo dobrych nauczycieli. Byli to na początku Aleksander Sokołow, świętej pamięci, mistrz z Moskwy. On dał dla nas jakby podwaliny. Usadowił nas koło siebie i prosił, żebyśmy obserwowali jego ruchy, jego pracę pędzlem. Następnie mieliśmy jeszcze panią Walentynę Żdanową z Akademii Teologicznej w Petersburgu, która już tak w sposób taki systematyczny nas uczyła. Była to bardzo sroga nauczycielka. Cały program nauczania i metodyka nauczania były opracowane w sposób niezwykle szeroki i skupione na wielu aspektach, które są związane z naszą pracą ikonografa. Przedmioty teoretyczne, dlatego że ikonograf musi też posiadać wiedzę, musi pracować świadomie, dlatego były tam studia nad Pismem Świętym, teologia dogmatyczna, historia Kościoła, historia sztuki, tak, żebyśmy wszyscy mieli tą świadomość, mogli w jakiś sposób umieścić ikonę na tle innych również nurtów i w historii, i w czasach obecnych. Następnie mieliśmy przedmioty także związane bezpośrednio z praktyką, jakby z ikoną, to znaczy techniki malarskie, architekturę, jakieś elementy konserwacji, restauracji, pozłotnictwo i też jakieś przedmioty związane z technologią. Wszystko to było taką całością, która miała za zadanie nas ukształtować, żebyśmy mogli jakby dalej pracować właśnie tak świadomie i mieli i to profesjonalne, i duchowe przygotowanie. Sam warsztat to jest tylko podstawa, kształtuje się świadomość tego, kim się jest, skąd się jest, jak się jest, co warto robić, o czym myśleć, czym się kierować, więc wszystkie te aspekty kształtują ikonografa. Sława Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей, и вся исполняй сокровище Богих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очисти от всякие скверны, и спаси, Боже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Święty Boże, święty krepki, święty bezśmiertny, pomiłuj nas. Świątynia Świętej Trójcy jest obiektem niewielkich gabarytów. W środku jest obiektem, który całkowicie szczelnie został wypełniony ikonografią przez studentów tamtejszej szkoły. Jakby się weszło w kowczeg ikony i ta ikona otacza nas zewsząd. Jest prawdziwą ikoną, która powstała jako efekt edukacji. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сию Ти молитву, яко водице грешни, приносим, помилуй нас. Tata mój był prawosławny, mama moja była i jest wyznania rzymskokatolickiego. Oboje bardzo wierzący i praktykujący. Zdecydowałem po maturze przyjść do szkoły ikonograficznej. W ciągu zaledwie kilku tygodni, kilka miesięcy z takiego dość poszukującego, lekko rozbitego wewnętrznie chłopca poczułem się właśnie tą taką integralną jednością, ponieważ wszystkie też moje zainteresowania i zdolności znalazły jakoś swój wspólny cel. To w pewnym momencie się uwieje i człowiek się decyduje na malarstwo ikonograficzne. W moim przypadku było tak, że
To było związane w ogóle z pytaniem takim egzystencjalnym. Czy istnieje Bóg i czy liturgia, na której jestem, jest autentycznym przeżyciem, czy jednak tylko zwykłym odgrywaniem ról teatru. I to pytanie tak naprawdę doprowadziło mnie do tego, że zobaczyłem przed sobą ikonostas. Taką pierwszą ikonę to dostałem, taką pisaną, dostałem na swoje 18 urodziny i to ona jakby dała początek temu wszystkiemu. To przed nią się modliłem. Patrząc na nią, pojawiły się myśli, żeby pójść do szkoły ikonograficznej. Należy skończyć te studium ikonograficzne, 4-letnie studium. Następnie dobrze jest popraktykować parę lat, będąc właśnie przy tej szkole. Wtedy można zająć się już pracą w takim szerszym zakresie, czyli już wykonywać większe zlecenia cerkiewne, typu duże ikony do kiotów bądź ikonostasy. Dobrze jest mieć wtedy kontakt właśnie z doświadczonymi ikonografami. Każdy ikonograf musi pracować nad swoim warsztatem i swoim rozwojem duchowym do końca życia. Zawsze mi się wydawało, że robię coś ważnego dla świata, że to jest coś, co człowiek nigdy nie czyni sam sobie, a co jest takim wydarzeniem jakby całej wspólnoty i całego Kościoła. Żeby zostać ikonografem, trzeba się poświęcić. Robi się to też czasami kosztem rodziny, kontaktów z bliskimi. Ikona to nie jest hobby, to nie jest zawód, że ikona to jest faktycznie sposób na życie. Talent jest niewystarczający. Można być geniuszem w sztuce malarstwa. Jeżeli nie ma błogosławieństwa Bożego, to ikona nie powstanie. On powstanie portret. Rozwój duchowy to jest moim zdaniem podstawa, jeżeli chodzi o proces powstawania ikony, o pracę z ikoną. I żeby stworzyć ikonę, która odzwierciedla ten świat duchowy, należy przebywać w tym świecie, być osobą wierzącą, być osobą praktykującą, być osobą, która pracuje wewnętrznie nad swoją duchowością, nad sobą. Człowiek rozdarty wewnętrznie, rozbity duchowo, to wszystko przynosi na lice świętego. Wtedy w rysach twarzy świętego, w jego spojrzeniu widzi się napięcie wewnętrzne ikonografa. W ikonografii nie mówimy o emocjach. To jest skupienie, to jest pokora. Prawdziwa ikona i napisana w duchu modlitwy, ona odzwierciedla stan ikonopiscy, który ją wykonuje. Także widać na ikonie, widać, kto pisał, widać. Ikonograf musi być człowiekiem o jakiejś pewnej duchowej wrażliwości, skłonnym do jakiegoś takiej mistycznej refleksji, bym to nazwał. Nie jest twórcą, autorem, nie jest jednostką, a tak naprawdę działa w imieniu wspólnoty i dla wspólnoty. Większość terminów, którymi operujemy dzisiaj, zostały faktycznie wypracowane w epoce nowożytnej. To znaczy rozmawiamy o artystach,
o sztuce, to naturalnie nam się kojarzy z zupełnie inną rzeczywistością niż z tą, do którą ikona należy. I stąd mi jest troszkę trudno mówić o ikonie jako o sztuce, chociaż na pewno jest to pewien rodzaj sztuki i to bardzo ważny rodzaj sztuki, ale mam pewne opory, żeby stosować wobec ikony te same kategorie. Patrzeć tylko na ikonę jako na dzieło sztuki, to będzie bardzo krótkie patrzenie. Że nie tylko dzieło sztuki, ale droga, którą możemy przebyć przed tą ikoną, aby spotkać się z Najwyższym. Jest oknem, czyli wskazaniem artystycznego przechodzenia od kanonów estetycznych do kanonów teologicznych, do wypowiedzi teologicznej. To znaczy niewątpliwie jest ona i obiektem kultu, i jest obiektem sztuki. Ikona przede wszystkim musi oddziaływać na wiernego w sposób duchowy. Jeżeli chodzi o walory artystyczne, określanie ikony jako pewne dzieło sztuki, musimy tutaj być bardzo ostrożni. Ikona musi oddziaływać w sposób duchowy. Że ikona to nie jest malarska sztuka, a jest prowadzona Duchem Świętym. Ikona nie była podpisana przez ikonografę. Dlatego, że to moja ręka tylko, ale prowadzi ją modlitwa Duch Święty. Ikona, która zachwyca, patrzy się na tą ikonę i w zasadzie ona zachwyca, więc nie ma powodu na tym, żeby się skupiać nad jej wirtuozerią, tylko po prostu wtedy się patrzy w pełnym, jak gdyby jest się postawionym przed tą ikoną, faktycznie przed tym pierwообразом. Człowiek nie myśli wtedy o dziele sztuki, tylko myśli o tym, że za pośrednictwem tego obiektu jest mu po prostu dobrze, tak? Że ten świat duchowy wtedy po prostu gdzieś w tym wizerunku żyje. No i rzeczywiście tak jest. W muzeum mogą być ikony, które już w jakimś historycznym cyklu zostały wycofane z praktyki religijnej. I jeżeli można te ikony powrócić do świątyni, to jest lepiej. Miejscem ikony jest świątynia, a świątynia to jest cerkiew, budynek. Świątynia jest dom prawosławny, dom chrześcijański, to jest świątynia. My rodzinę nazywamy małym kościołem, małą cerkwią. Ty moli Syna Twojego, Władyku Spasa naszego, o всех к Тебе взывающих, под кров Твой прибегаешь Ты. W historii nie znamy takiego terminu odnośnie ikony, kanoniczna ikona. Natomiast mi się on nie wydaje błędny. Kanoniczne jest to, co odpowiada pewnej normie Kościoła. Mieści się w granicach tego, co jest kościelne, co jest cerkiewne, co jest liturgiczne. Który też czyni ikonę ikoną. To znaczy, że ten język jest tak naprawdę respektowany. Tym językiem się posługiwali zarówno chrześcijanie w Gruzji, jak i w Konstantynopolu, jak i w Rzymie, jak i gdzieś w zachodnich częściach. I to jest wspólny język, który jednoczy cały świat chrześcijański. Skanonizowanie to jest nic innego jak dopuszczenie pewnego rozwoju do określonego poziomu. Ale de facto przecież ten rozwój jest nieograniczony. Zatem nie możemy powiedzieć, że jest kanoniczna ikona, która jest przyjęta na stałe i ona będzie za 20 wieków ta sama, co jest obecnie. Sam rozwój historyczny pokazuje, że jest inną ikona świętego Andrzeja Rublowa, inna jest Dionizego, inna jest Teofana Greka, inna jest Nowosielskiego i Dobrzańskiego. To są inne, ale we wszystkich jest to samo sedno wypowiedzi, ta sama istota. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого Бога недоумеющее,
Сию Ти молитву, яко Владыце, грешни приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Честное пророка Твоего, Господи, торжество, niebo cerkowy pokaż. Kanon jest to żywe doświadczenie Boga w życiu człowieka i w liturgii. I to doświadczenie determinuje ikonografa i jego całe życie artystyczne. Determinuje styl, charakter. Kanon to jest rzecz żywa, która odpowiada na potrzeby czasów współczesnych, na potrzeby tego, w jakim środowisku żyjemy, w jakim świecie żyjemy, co nas teraz zachwyca. I nawet ten świat, który jest teraz tutaj obecny, wcale nie wyklucza tego, że ikona może być kanoniczna, piękna i na wskroś współczesna. To nie może być czyste kopiowanie jakichś wzorców tam z głębokiej starożytności, tylko że sztuka jest zawsze związana ze swoimi czasami. Ikona, zachowując oczywiście całą tradycję i tak dalej, powinna odpowiedzieć na to, o czym mówi sztuka naszych czasów. Jest stały trzon tradycji i jest zmienność form tej tradycji, które starają się dostosować do poziomu cywilizacyjnego człowieka, do jego rozwoju również, rozwoju świadomości, ale również działalności artystycznej, tej przeczuwanej przez człowieka, do jego wrażliwości. Ten fenomen zgrania przeszłości i przyszłości i poszukiwania wzajemnego kontaktu, wzajemnej korespondencji między nimi świadczy o tym, że nie ma tutaj perspektywy zamkniętej rozwoju. Kanon nie może być skostniały. I określić kanon jest zgoła chyba niemożliwe. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Adept ikonografii, on musi zacząć od naśladowania klasycznych wzorców w takim sensie, że musi się z nimi opatrzyć, musi je zrozumieć. Sens ikony i podejście do ikony, bo jeżeli tego nie zrozumie, to nie będzie w stanie ich malować. I początkowym etapem zawsze jest kształtowanie się na klasycznych wzorcach. To, co idzie później, to zależy albo od zręczności osoby, która się tym trudni, albo od wyobraźni, ale też od tego, żeby dał radę gdyby upilnować się ze swoimi chęciami, że tak powiem, wprowadzania czegoś może za dużo do ikony. Kanon to są reguły, jest prawidła, są i wzory. W ikonie nie ma cieni, nie ma zewnętrznego światła, bo ikona emanuje światło z siebie. To wszystko jest jakoś w takim systemie innym, nienaturalnym. Jeżeli byśmy zabrakło tego kanonu, to pojawiłyby się znowu te tendencje z XVII wieku. Pójście w kierunku malarstwa realistycznego, pewna dowolność tematyczna. Spotkałem się na przykład z ikoną Chrystusa w Pasiaku Oświęcimskim. To jest właśnie, to jest przykładem nietrzymania się kanonu, tak? Ikona stała się elementem hobbystycznym. To są bardzo złe tendencje, niebezpieczne. Nowosielski kiedyś powiedział, że najważniejsza lekcja, jaka dla niego płynęła z ikony, to to, żeby traktować sztukę serio. On nie znosił, jak ktoś właśnie z nowoczesnych artystów tak się bawił, robił sobie jakieś właśnie żarty, lekceważył. Błażenni, słyszący Słowo Bożie i chroniący je. Nasza liturgia faktycznie tak się nie rozwija, jak kiedyś się rozwijała. Faktycznie my się poruszamy już w takim pewnym wypracowanej pewnej koncepcji, tak? Bo też rozwój w ikonie, jakby ewolucja ikony nie polega na tym, żeby tworzyć cały czas pewne jakieś kompozycje, które nigdy wcześniej nie istniały. To zupełnie nie o to chodzi, bo są tacy współcześni ikonografowie, którzy tym się zajmują, tworzeniem czegoś nowego. To nie nowość i nie oryginalność jest jakby podstawą ikony, więc ona ewoluuje, ale jednak powinna pozostać właśnie w granicach tego konceptu, który jednak czyni z tej ikony ikoną i leży u podstaw jej definicji.
Ważne jest myślenie. Otwartość w myśleniu, nie banie się różnych rzeczy, ale też umiejętność odróżnienia tego, co warto, od tego, w co nie warto na przykład pójść. Gdybyśmy sobie pozwolili na odejście od kanonu, przypuszczam, że po kilkunastu latach ikona by się w ogóle dla nas rozmyła w bardzo różnych, dowolnych pomysłach. Trudno tu nawet powiedzieć teraz o Bielskiej Szkole Ikonograficznej. Po prostu to jest szkoła ikonograficzna, polska szkoła ikonograficzna, która powstała. Dlatego, że absolwenci już działają poza granicami Polski nawet. Ona praktycznie została, ten krąg został rozszerzony. Dostaliśmy jakby te same podwaliny, tak? Od tych samych mistrzów. Pracowaliśmy wiele lat razem, wspólnie. Teraz już jakby pracujemy oddzielnie, ale jest ten właśnie element takiej spójności. Jest wiele takich wspólnych cech tej szkoły i w podejściu, i w rozumieniu pewnych rzeczy, i naturalnie i w stylu, w sposobie stosowania, nawet technik. Osoby, które na stałe były w szkole ikonograficznej i tam malowały, weszły w pewną kolorystykę, pewną kanwę, która była charakterystyczna tej szkoły ikonograficznej. Mamy pewną bazę wspólną, to znaczy tą właściwie, którą jakby dziedziczymy wszyscy, otrzymując od właśnie szkoły, ale też każdy ma jakąś taką swój charakter, swoją specyfikę pracy, która też różni każdego z nas. Sztuka ikony, która jest nauczana w Bielskiej Szkole, jest sztuką ikony prawdziwej, w której pierwsze miejsce zajmuje teologia. I tu nie chodzi o poszukiwanie stylu tej ikony, w jakim stylu ona jest wykonywana. Ona jest ikoną prawdziwą dla prawosławia, bowiem jest tekstem, który o czymś mówi, opowiada. Horyzonty szkoły są rozszerzane ciągle, one się nie ograniczają do Bielska Podlaskiego. Ojciec nuncjusz zostawił już spadkobierców. Biorąc pod uwagę soborowość, wszystkich oceniam bardzo dobrze. I cieszę się, że szkoła ta wydała tyle zdolnych i błogosławionych ludzi, którzy wspomagają naszą cerkiew i tworzą sytuację, która wspomaga modlitwie i wierze wiernych naszych. Właśnie w takiej dobie internetu, gdzie każdy idzie sobie na tygodniowy kurs, tam coś do niego dotrze, coś nie, ale on jakby swój własny świat buduje, coś przeczyta i jakby ta relacja uczeń-mistrz, to, że ktoś przekazuje pewną tradycję całą, tak? To jest bardzo długi proces i skomplikowany. Tego w ogóle dzisiaj nie ma. Nie ma zainteresowania, przypuśćmy, robimy jakieś spotkania, czy z młodzieżą, czy z ludźmi. Mieliśmy takie sympozja. To ludzie przychodzili, cała sala była. Ale to trzeba nie załącznik. Dzisiaj nie, bo to wszystko wiedzą już. Pracujesz tylko sam ze sobą
to kto cię ma skrytykować? Kto ci ma powiedzieć, że robisz źle? Myślę, że robisz dobrze. Nie ma kogoś, kto ci powie, tu popraw, tam zdrab. Nie ma lekcji pokory. A ikona jest lekcją pokory, pisanie ikony. Jeśli ktoś ma już pewną bazę i wie, jak te elementy poukładać, umieścić w tej całej układance, no to wtedy to... Czyściakow, taki był художник, Czyściakow. On mówił, że художество – это очень простая вещь. Только надо знать, какой цвет взять и в какое место положить. Być może jest to nawet najważniejsza osoba, którą spotkałem w moim życiu. To taka postać niezwykle inspirująca. To jest przede wszystkim niezwykle bogata osobowość, ogromny autorytet, no taki też duchowy i też człowiek z niezwykle mądrością i doświadczeniem. Ojciec Leonci jest człowiekiem dobrego i wielkiego serca. Zawsze, jeśli coś się dzieje, jest jakiś problem, zawsze można się zwrócić, zawsze jakoś tam podpowie, pomoże. Ma ogromne doświadczenie w zasadzie prawie w każdej cerkiewnej dziedzinie, z każdej strony. O co by się nie zapytało, na wszystko zna odpowiedź. Pamiętam, że zawsze właśnie dbał o to i pilnował tego, żebyśmy uczestniczyli regularnie w nabożeństwach, żebyśmy przyjmowali sakramenty, dbał o nas, no do chwili obecnej. Jak pojawiają się jakieś takie momenty kryzysowe, możemy prosić o pomoc ojca Leoncjusza Teofiluka, który tej pomocy udziela. Potrafi prowadzić człowieka jako kapłan, jako nauczyciel, jako przyjaciel, bez uciekania się w jakiekolwiek frazy, kombinacje. Jest osobą bardzo prostolinijną, niejednokrotnie surową, ale jest kapłanem, któremu można do końca zaufać. Ma wyjątkowy stopień etyki. Jest po prostu bardzo dobrym człowiekiem. To jest taki człowiek pewnej syntezy, tak? To jest człowiek, który się całkowicie i do końca poświęcił Bogu i Kościołowi i faktycznie również wszystkie swoje talenty i zdolności jakby zrealizował właśnie w Kościele. Człowiek o niezwykłym słuchu, talencie muzycznym, który przepięknie śpiewa i czyta, ale czyta też nie po prostu ładnie, a świadomie. Faktycznie każde słowo, które on wypowiada, szczególnie mówię tutaj o tym kontekście liturgicznym, ono brzmi inaczej, ono jest czymś niepowtarzalnym. Ja takiego kapłana, tak obecnego w czasie liturgii nigdy wcześniej nie spotkałem. On naprawdę jest obecny w każdym geście, w każdym słowie. Swoim życiem ojciec Leoncjusz poświadczył, że jest wielkim kapłanem. Przede wszystkim wielkim kapłanem cerkwi. Bo komu by się chciało jeszcze, oprócz tego, że prowadzi się parafię, że jest się dziekanem, to jeszcze być dyrektorem szkoły ikonograficznej i jeszcze dyrektorem festiwalu i starać się przekazywać te wartości na wielu frontach. No, dla mnie to jest pewien fenomen.
w domu mojej babci w pokoju był kącik z ikonami, gdzie było kilka ikon. To były zazwyczaj reprodukcje, jak to w tamtych czasach, w bardzo różnym stylu. Była jedna z nich ikon Bogorodzicy Chodzigitri, wykonana naturalnie w takim klasycznym, kanonicznym stylu. I ta ikona była tak obecna i tak silna, że ja nie mogłem w tym pokoju spać. I zawsze się pytałem moją babcię, dlaczego ta Bogorodzica tak na nas patrzy. Mnie zawsze fascynowała i przyciągała jakoś taka wielka tajemnica, która się za nią kryje. I pamiętam też, że mało kto był w stanie mi wyjaśnić, dlaczego właśnie ikony tak wyglądają, a nie inaczej. I co stanowi tak naprawdę o ich wartości i sile. Bez ikony prawosławie nie istnieje, ponieważ prawosławie jest tą formą chrześcijaństwa, w której obraz odgrywa niesłychanie istotną rolę. Uwaga wiernych w cerkwi jest skoncentrowana na ikonach. Przecież ikonostas jest punktem jakby takim zbierającym uwagę wszystkich obecnych. Mamy wiek XXI. Wydaje się, że zapomnieliśmy już o wielu kwestiach, o kwestiach duchowości, a tymczasem okazuje się, że ikona jest bardzo popularna i staje się coraz bardziej popularna. Ikona jest taką drogą do poznania Boga i też drogą w naszym osobistym rozwoju. Ja patrząc na nią, czuję pewne wskazania, co mi wolno. Czuję pewne bezpieczeństwo. Czuję pewne przesłanie, dokąd idę. Ikona staje się tym wytchnieniem, w którym czujemy się dobrze, bezpiecznie i może trochę ocaleni od tego szalonego biegu świata współczesnego. Ta ikona nie odzwierciedla rzeczywistości ziemskiej, tylko niebiańską. I ona mi codziennie przypomina o tym, że jestem bytem skończonym w tym fizycznym świecie, a przede mną zupełnie inny świat. Ikona na nas patrzy z miłością i zaprasza nas do siebie. My w nią wpatrujemy się i dziękujemy, że jesteśmy blisko Chrystusa, Matki Bożej Świętego. Modlimy się. Każda ikona jest cudotwórcza. To zależy, kto i jak przed nią się modli. Historia policjalnego studium ikonograficznego tak się składa, że ona się wpisuje w cały taki kontekst reorganizacji, przeorganizowania Kościoła prawosławnego w Polsce. To jest czas, kiedy powstaje bardzo wiele nowych parafii, nowych cerkwi i faktycznie ona się wpisuje w ten nowy kontekst, wnosząc zupełnie nowe rozumienie obrazu. Więc z powodzeniem można powiedzieć, że ojciec Leoncjusz jest faktycznie tym człowiekiem, który być może nie jest inicjatorem, ale który zrealizował faktycznie ten plan, wprowadził w życie cerkwi, faktycznie przeszczepił to, co jakby było zapoczątkowane w jakichś środowiskach artystów, przeszczepił jakby do wnętrza cerkwi, tworząc właśnie tą szkołę cerkiewną. Zrzucił on ten cały bagaż historii, który ciążył na prawosławnej ikonie. Kiedy różnego rodzaju nawarstwienia stylistyczne, historyzujące, eklektyczne spowodowały, że ta ikona przestała mieć swój właściwy wyraz jako obiekt kultu modlitewnego w Kościele prawosławnym. Obserwujemy, że świadomość duchowieństwa jest już większa, bo jeszcze powiedzmy 30-20 lat temu przyjeżdżali do nas malarze z Ukrainy, rozpisywali cerkwie w stylu realistycznym. Obecnie dba się o kanon. Jakaś duchowość wzięła prym i ludzie inaczej podchodzą do świętości, do obiektów sakralnych, do modlitwy. Marzyłoby się, żeby teraz rozbudzonej świadomości ikonograficznej został dany następny etap. Marzyłoby się, żeby w naszym kraju były uczelnie, które kształcą w tym kierunku, bo kształcenie akademickie jest bardzo ważne. Także mam nadzieję, że kiedyś to się rozwinie i że będzie tak, że dla artystów będzie to ciekawe zadanie, dla
studentów będzie to możliwość wykształcenia się w takim, a nie innym kierunku. Takie potrzeby przecież są. I bardzo piękne byłoby to, gdyby prace, które powstają dla świątyń, które są tutaj na Podlasiu, były po prostu pracami, które powstają poprzez ręce ludzi, którzy też są stąd. Dlatego, że wtedy dajemy świadectwo naszego własnego rozwoju, naszej własnej historii i w ten sposób nie czerpiemy z obcych tylko i wyłącznie dokonań, a po prostu sami wnosimy w kulturę jakiś znaczący wkład. To jest bardzo ważne. Царица небесная, Царица небесная, Владычица Мати ты всей на земле, услыши меня грешную и недостойную, от скорби болезни меня защити. Услыши меня грешную и недостойную, от скорби болезни меня защити. Как трудно мне грешной терпеть искушение, коварный лукавый смущает меня. Лишь только в тебе найду утешение, с надеждой опять призываю тебя. Już od jakiegoś okresu przeżywamy modę na ikony. Jest to niebezpieczne, tak jak wszystkie poprzednie próby likwidacji ikony. Albowiem ikona nie może być modna, nie może być ładna czy piękna. Ikona ukazuje nam zawsze Boga. I jeżeli ikony używamy do dekoracji, czy jeszcze gorzej, jeżeli ikonę czynimy przedmiotem bogacenia się, przedmiotem biznesu, jest to po prostu bluźnierstwo i grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Jest to bardzo niebezpieczne, przed czym po prostu chciałbym ostrzec.